W dzisiejszym odcinku wszystko na temat zaworu czterodrożnego, czyli jeśli masz zimny powrót z instalacji, po obejrzeniu tego materiału pozbędziesz się tak samo jak i ja tego problemu. Sam miałem problem z zimnym powrotem i miałem też problem z zimnymi grzejnikami. Problem mam rozwiązany i zaraz Wam wszystko opowiem. Nowa kotłownia, nowy kocioł i zaczęły się pierwsze problemy od początku. Kocioł uruchomiony przez serwis Lazara. Pan przyjechał, sprawdził instalację, kocioł ustawił, uruchomił i pojechał. Następnego dnia rozpaliłem kocioł, chodził cały dzień, głównie na 100% swojej mocy i po 8 godzinach pracy grzejniki zimne lub lekko ciepłe, a powrót do kotła zimny. OK, telefon do hydraulika, zalecenie. Przestaw zawór czterodrogowy w drugą stronę, bo zapewne masz zamknięty obieg. I znowu 8 godzin pracy, kocioł chodził na 100% swojej mocy i znowu grzejniki ledwo ciepłe, a powrót zimny. Przyjechał hydraulik na budowę, bawiliśmy się zaworem czterodrogowym. Różne ustawienia, otwarcia zawieradła, ale nie przyniosło to wymaganych rezultatów, dalej były grzejniki zimne. Hydraulik rozłożył ręce i zasugerował, abym dzwonił do Lazara, bo on tu nie widzi żadnego błędu. Coś musi być pewnie z kotłem lub zestawem zabezpieczającym powrót, który jest dołączony do zestawu z kotłem. Następnego dnia miałem już telefon z Lazara, pan umówił się na spotkanie. Przyjechał i powiedział, że niemożliwe, żeby ten kocioł nie był w stanie rozgrzać 10 grzejników. Sprawdzone zostało wszystko i finalnie co się okazało. Wina leżała po stronie mocno zapowietrzonej pompy powrotu, która była dołączona z kotłem. Wymieniony został również zawór zabezpieczający powrót. Pompa była powietrzana łącznie do 15 minut, ale w końcu udało się sprawić, aby grzejniki były gorące. Tutaj muszę pochwalić serwis Lazara z województwa mazowieckiego, bo stanęli ekspresowo na wysokości zadania. W czasie, gdy szukana była przyczyna zimnego powrotu, ja dopytałem o kilka rzeczy, które mnie nurtowały, a z istotnych informacji dowiedziałem się, że ten kocioł nie potrzebuje zaworu czterodrożnego. Dlaczego? Zobaczcie, że u mnie ten zawór ustawiony jest całkowicie otwarty na instalację. Ja go nie ruszam, nie przestawiam. A co z temperaturą powrotu? Ktoś zapyta. Skąd mam wiedzieć, jaka jest temperatura powrotu? Temperatura powrotu jako właściciel tego kotła mnie nie powinna interesować, ponieważ ten kocioł ma bezpośrednie podłączenie za pomocą zaworu bezpieczeństwa na oddzielnej nitce. Zobaczcie, że do kotła dochodzą dwie nitki. Jedna od zasilania kotła do zaworu bezpieczeństwa, a druga nitka od zaworu czterodrogowego. Nawet jeśli zawór czterodrogowy jest całkowicie otwarty, jak w moim przypadku, to druga nitka jest gwarancją należytego podgrzania wody z obiegu instalacji, zanim ta trafi do kotła. W mojej instalacji, gdzie mam same grzejniki, zastosowanie zaworu czterodrożnego jest bezpodstawne. Więc po co hydraulik zastosował u mnie ten zawór? Bo takie pytania zadałem hydraulikowi. Instalacja zbudowana książkowo. Bezpośrednio nawet można powiedzieć książkowo, ponieważ z kotłem dostajemy katalog, w którym mamy schematy, jak powinna być zbudowana taka instalacja. I u mnie w taki sposób powstała moja instalacja, właśnie na wzór z katalogu, aby producent nie miał żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o uznanie gwarancji. Co w takim razie robi zawór czterodrogowy w mojej instalacji? W zasadzie to nic. Zapewne
Część osób teraz zadaje sobie pytanie, to po co w ogóle stosować zawór czterodrogowy? Zawór czterodrogowy jest bardzo potrzebny, ale w instalacjach, gdzie chcemy mieć kontrolę nad temperaturą wychodzącą na instalację, na przykład na naszą podłogówkę. Ktoś powie, przecież mam kontrolę, bo ustawiam sobie temperaturę na mieszaczu w kotle. To prawda, ale temperatura napływu, powiedzmy, gorącej wody jest falowa, czyli nie jest stałotemperaturzowa. Raz spadnie do obiegu temperatura na przykład o 5 stopni niższa, a za chwilę o 5 stopni powiedzmy wyższa. W celu utrzymania stałej temperatury stosuje się właśnie zawory czterodrogowe z siłownikami lub trzydrogowe z siłownikami. Ja w swojej instalacji mam zawór czterodrogowy manualny bez siłownika. Ale są takie zawory z siłownikami i to właśnie one czuwają, aby temperatura na instalacji zawsze miała taką samą temperaturę. Siłownik automatycznie otwiera i przemyka zawór czterodrogowy lub trzydrogowy. Zawór czterodrogowy z siłownikiem lub trzydrogowy z siłownikiem powinien być obowiązkowy przy instalacji podłogowej. Proszę pamiętać o tym, że zawór z siłownikiem możemy montować tylko ze skalą na górze. U mnie zawór czterodrogowy jest do góry nogami, ale nie ma to znaczenia, bo zawór nie ma siłownika. Ja tym zaworem nic nie steruję, jest cały czas całkowicie otwarty. Czy stosowanie zaworu czterodrogowego manualnego w ogóle ma jakikolwiek sens? Moim zdaniem ma, już tłumaczę. Jeśli ktoś ma starszą instalację, nie chce się pchać w koszta i nie ma na powrocie zaworu bezpieczeństwa, to wystarczy, zastosuje sobie zawór czterodrogowy, pozostawiając go częściowo zamkniętego na obieg i otwartego na powrót, i w ten sposób mamy częściowo zagwarantowaną temperaturę powrotu. W takich przypadkach warto na powrocie zastosować termometr i tak wyregulować zawór czterodrogowy, aby powrót miał uczciwą temperaturę powrotu. Nie podaję konkretnej temperatury powrotu, bo nowsze kotły podają, że ma ona wynosić minimum 55 stopni, a starsze źródła, że tylko 10 stopni. Każdy pali w swoim kotle jak chce. Z informacji, które udało mi się uzyskać, najczęściej ustawia się taką temperaturę, aby była ona 10 stopni niższa niż temperatura na wyjściu na obieg. Jeśli ma ktoś problem z zimnymi grzejnikami, z chłodniejszymi grzejnikami, warto zdjąć głowicę, sprawdzić, czy mamy ustawioną najwyższą wartość, czyli 6 na ten wskaźnik, czy tam wyznacznik. Dodatkowo czasami warto sprawdzić, czy mamy odkręcone przepływy, które muszą być ustawione pionowo przy podłączeniu dolnym. Pozdrawiam.